Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane oczywiście. Dzisiaj ponownie wracamy do 1993 roku, kiedy wyszła druga, najbardziej znana przygodówka z wydawnictwa LucasArts. Mowa oczywiście o grze Sam & Max Hit the Road. Tytuł mógł być Wam znany, ponieważ w 2007 czy 2008 czy troszkę jakoś później wyszedł pierwszy sezon Sam & Maxa, wydany już przez firmę Telltale Games, gdzie postacie były trójwymiarowe i cała gra toczyła się w trójwymiarowym środowisku. Potem wyszedł jeszcze drugi sezon z chyba 6 albo 5 epizodami. Niemniej to, o czym ja chcę Wam powiedzieć, to o pierwszej grze, czyli Sam & Max Hit the Road. Sam & Max został wymyślony przez Steve'a Purcella. Zanim jeszcze LucasArts położyło na jego wymyśle łapy, Steve wcześniej publikował komiksy o Samie & Maxie, pojawiły się też jakieś kreskówki z Samem i Maxem w roli głównej i dopiero później poprzez jego żonę, która pracowała przy produkcji Indiana Jones and the Fate of Atlantis, jakoś dotarło to do LucasArts tego zdjęcia, jego obrazki czy komiksy, no i postanowili oczywiście drugą grę po sukcesie Maniac Mansion Day of the Tentacle wydać właśnie grę Sam & Max. Sam & Max to postacie zwierzęce, tak zwane antromorficzne? Chciałem tutaj błysnąć, a zapomniałem słowa. Sam jest psem, a Max to królik z zębami jak brzytwy. Obydwoje bohaterów należą do tak zwanej freelance police, czyli tacy policyjni wolni strzelcy, że tak powiem. Dostają zagadkę odnalezienia Bruna Sasquatcha, który uciekł ze swoją miłością, jakąś taką dziewczyną Trixie, która posiadała żyrafią głowę. Wiem, jak to brzmi strasznie głupio. Uciekli oczywiście z cyrku i zadaniem Sama & Maxa jest znalezienie ich i rozwiązanie zagadki, co się też z nimi stało. Sam & Max to typowa gra point and click, to znaczy zbieramy przedmioty, używamy je w różnych miejscach. Dużo nawiązań w Sam & Maxie jest do kultury Stanów Zjednoczonych. Między innymi fantastyczna lokacja, gdzie na Mount Rushmore, to jest ta góra, gdzie są wielkie głowy 4 prezydentów, ludzie skaczą na bungee z nosa, co wygląda, jakby im gile z nosa po prostu ciekły, takie kozy. Fajnie pomyślane. Dużo jest takich właśnie smaczków, które naśmiewają się w jakiś sposób z jakichś takich narodowych wartości, może Stanów Zjednoczonych, może to za duże słowo, z jakichś takich amerykańskiego stylu życia. W grze pojawia się też gościnnie Bernard z Day of the Tentacle jako sprzedawca w jednym ze sklepów. Oczywiście to jest taki smaczek, którego zauważy pewnie niewielu. Gra oferuje dość abstrakcyjny humor, co powiem Wam szczerze, nie do końca mi podpasowało. To znaczy humor jest bardzo... Zagadki, które trzeba rozwiązać, są bardzo takie nieoczywiste. Znaczy nie chodzi o to, żeby gra była prosta, ale zagadki, które są logiczne i sensowne. W Sam & Maxie sporo takich zagadek niestety nie jest logicznych i trzeba się trochę nagłowić. Także no mówię, pod względem gameplayowym o wiele bardziej podobał mi się Day of the Tentacle Maniac Mansion 2. Sam & Max pozostaje grą, która nie do końca mnie przekonała i powiem Wam szczerze, wcześniej, gdy grałem w tą grę jeszcze w wersję dyskietkową, ponieważ gra wyszła w dwóch wersjach, i w wersji dyskietkowej, i w wersji na CD, ale zaraz do tego dojdziemy. W wersji dyskietkową, gdy grałem ileś tam lat wcześniej, 15, 18, teraz nie chce mi się nad tym zastanawiać. Gra nie za bardzo mi się spodobała. Faktycznie znałem słabo angielski, nie do końca rozumiałem te zagadki, ale grając wcześniej w Maniac Mansion Day of the Tentacle, który też znałem słabo angielski, zagadki potrafiłem sam rozpracować z powodu, dlatego że były one logiczne, tak? Były może one zakręcone i ciężko było na nie wpaść, ale miały one swoje jakieś logiczne podłoże. Natomiast w Sam & Maxie
nie do końca tutaj to zagrało. Oczywiście nie jest to wina deweloperów, ponieważ same komiksy i bajki też oferują taki abstrakcyjny humor, także gra no, nie mogła się od tego za dużo różnić. Sama gra wyszła w dwóch wersjach, tak jak mówiłem, wersja CD i wersja dyskietkowa. Mało tego, Sam & Max Hit the Road jest jedną z pierwszych gier zawierających muzykę na CD i w pełni mówione dialogi, także jest to jedna z pierwszych gier, takich typowych gier na płytce, gdzie już było, no, można powiedzieć, że kiedyś się mówiło multimedialna gra, tak? No właśnie, z multimedializmem to nie ma za wiele wspólnego, no ale może większość z Was pewnie zna ten skrót i na czysto słówko, także mówię, że to była jedna z pierwszych takich multimedialnych gier. Jak widzicie, samo pudełko fajnie się prezentuje, grafika narysowana przez samego Steve'a Purcella, z tyłu mamy jakiś tam właśnie taki mały komiks, w środku też jest dosyć ciekawie, zaraz Wam pokażę. Oprócz standardowej jakiejś instrukcji, która jest napisana z całkiem fajnym humorem, mamy tak zwany Crime Stoppers Coloring Book, który jest no, oficjalną instrukcją do gry. W grze oprócz samej instalacji, jakichś komiksów rysowanych przez Steve'a Purcella, mamy fantastycznie rozpisaną tą instrukcję, jest ona naprawdę bardzo śmiesznie napisana, co rzadko się zdarza w grach. Na samym środku mamy jakąś grę, którą można sobie zagrać w wolnej chwili. No i oczywiście, tak jak mówiłem, jakieś komiksy. Dużo takich fajnych elementów. Drugą ciekawą rzeczą jest płyta CD, ponieważ w tamtych czasach większość gier na CD była po prostu albo dodawana w pudełku, albo w takiej kopertce z tektury. Natomiast deweloperzy Sam & Maxa poszli o krok dalej i dostajemy takie pudełko, które jest co prawda teksturowe, oteksturowane jest też. Jest tekturowe, ale zobaczcie, jak to się otwiera fantastycznie. Widzicie? To otwiera jakoś tak. Nie wiem, trochę chyba kosztowało, żeby przygotować coś takiego. Sama płyta, jak widzicie, tu się wyjmuje, pokazuje, że mam Sam & Max. Pudełko całkiem ciekawie zorganizowane. Gra, tak jak mówię, należy do typowego nurtu gier przygodowych. Taka najbardziej standardowa. Oprócz tego w samej grze znajdują się 3 takie minigierki, które są całkowicie opcjonalne. Jest to gra w statki, tutaj akurat wyrzucanie bomb w samochody, ale na tej samej zasadzie działa. Taka aplikacja, gdzie możemy przebierać naszych bohaterów w różne ciuszki. I ostatnią aplikacją jest Coloring Book, gdzie możemy pokolorować sobie po prostu jakąś stronę z Samem i Maxem. Gra odniosła naprawdę spory sukces w tamtym okresie. W Ameryce na pewno była bardzo popularna, ponieważ ona była o Amerykanach. Natomiast dla polskiego gracza nie wszystko do końca jest zrozumiałe i nie wszystkie gagi opierające się na jakichś tam stereotypach z Ameryki są dla Polaków zrozumiałe i to jest oczywiste. I powiem Wam, że nawet dzisiaj już znając angielski, rozumiejąc doskonale, o czym jest ta gra, nie wciągnęła mnie za bardzo. Humor po prostu nie podpasował mi za bardzo no po prostu nie podpasował mi humor Sama i Maxa, nie tak jak podpasował mi fantastyczny Day of the Tentacle Maniac Mansion 2. Gra dzisiaj jest dosyć ciężko spotykana, wersja CD jest dosyć droga, można ją czasami na Allegro chwycić, ale no, kosztuje ona sporo. Wersja dyskietkowa różniła się tym, że nie posiadała oczywiście mówionych dialogów oraz nie było muzyki audio, była tylko muzyka w formacie MIDI. Tak jak mówię, Sam & Max kultowy tytuł, potem powiem Wam jeszcze, że 2 sezony, które wyszły dodatkowe w trójwymiarze, z grafiką 3D. W pierwszy sezon ograłem cały, miałem go na PlayStation, ponieważ był on za darmo dodawany w którymś miesiącu na PlayStation Plus i powiem Wam, straszna ta gra, straszna. Chociaż nie lubiłem za bardzo Sama & Maxa, to przejście w trzeci wymiar i to, co zrobiło Telltale Games, było po prostu niesamowitym barachłem. Nie podobało mi się to strasznie, humor był jeszcze bardziej abstrakcyjny. Widać było, że wydawało mi się, że te epizody nie były do końca przemyślane. Tak jak mówię, humor był już tak abstrakcyjny, że żeby dojść w ogóle, o co tam chodziło, to nie wiem, trzeba było mieć chyba IQ Einsteina. Nie podpasowało mi to za bardzo. Drugi sezon, niestety już nie grałem w drugi sezon, ponieważ pierwszy mnie bardzo sparzył i w drugi sezon już nie grałem. Powiem szczerze, Telltale Games z remake'ami gier z LucasArtsu, ponieważ Telltale Games też zrobił
dalszą część, na przykład Monkey Island, który też mi strasznie nie podpasowało, w ogóle mi się to nie podobało. Chociaż ostatnio muszę przyznać, że jakby wychodzi na powierzchnię za sprawą rewelacyjnego Walking Dead. Jeżeli oglądacie serial, to jest też gra, świetna gra właśnie z Telltale Games, Walking Dead, polecam jak najbardziej, no ale wróćmy do tematu. Także Sam Max, powiem szczerze, nie podpasował mi za bardzo. Dla fanów przygodówek jest to na pewno pozycja kultowa i dla mnie jest to też pozycja kultowa, tylko no mówię, no, kultowa nie znaczy, że wszystkim musi się zaraz podobać. Niemniej jednak, jeżeli macie chwilę czasu, znacie dobrze angielski i chcecie poznać pierwsze przygody Sam Maxa, jeżeli graliście w sezon pierwszy lub drugi i lubicie abstrakcyjny humor, sięgnijcie po Sam Maxa, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Fantastyczna grafika, dwuwymiarowa oczywiście, w niskiej rozdzielczości, fantastycznie animowana, naprawdę wygląda to dobrze. Szkoda tylko, że te zagadki, które są w grze, nie do końca zostały przemyślane. Niemniej jednak Sam Max pozostaje tytułem kultowym dla wielu osób i myślę, że zasłużenie, ponieważ jest to gra typu gier, których już dzisiaj się niestety nie robi, a jeżeli się robi, robi się je trójwymiarowe i one są nic nie warte. Także Sam Max dla chętnych, jeżeli podobał Wam się sezon pierwszy, drugi Sam Maxa, sięgnijcie po tą grę, nie będziecie na pewno zawiedzeni, a jeżeli nie graliście nigdy w Sam Maxa i nie lubicie humoru abstrakcyjnego, nie polecam, sięgnijcie sobie najlepiej po Maniac Mansion Day of the Tentacle. To tyle odnośnie Sam Maxa, pozdrawiam Was Energik i oczywiście do następnego. Trzymajcie się ciepło, cześć!